Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, zaczynamy naszą wycieczkę po wyspie Negros i najprawdopodobniej jeszcze dalej. Yeah, we go up the mountain and sit there on the road somewhere. Czekamy na bilety. Za bardzo trochę jest zamieszanie, bo nie ma nigdy takich dokładnych wskazówek, gdzie trzeba jechać, gdzie co można załatwić, ile się podatku płaci za przeprawę. Ale pierwsze i najważniejsze, słuchajcie, jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, kliknięcia łapkę w górę, będziecie powiadomieni o nowych filmikach. Zaczynamy odcinek. No i moi drodzy, udaliśmy się dalej w trasę, ale jeżeli kogoś interesuje pierwsza część tego odcinka, to w prawym górnym rogu macie link do tego i możecie sobie pierwszy oglądnąć, zanim oglądniecie drugi odcinek, po prostu będziecie widzieć całą historię naszej podróży. Tak jak też wspomniałem w pierwszym odcinku, udaliśmy się na północ. Naszym celem było miasto Roxas. Nie wiedzieliśmy nic za bardzo o tym mieście, myśleliśmy, że to będzie mała taka miejscowość, może troszeczkę turystyczna, no ale tak naprawdę nie mieliśmy żadnych oczekiwań co do tego miejsca. Przed samą miejscowością napotkaliśmy kilka nieprzewidzianych sytuacji, a mianowicie musieliśmy zawracać, musieliśmy zmieniać drogę, dlatego że to miasto, akurat przez to miasto przechodzi wiele różnego rodzaju rzek i one są oczywiście dwa końce brzegu są połączone mostami. Okazało się, że większość z tych mostów jest jednokierunkowa, nie wiadomo czy przez 24 godziny, czy przez tylko jakiś tam limitowany czas, natomiast okazywało się, że musieliśmy wracać parę kilometrów w inną stronę, żeby przejechać to całkowicie innym mostem. No takie zamieszania czasami się zdarzają, szczególnie, że naprawdę nie korzystaliśmy z nawigacji, w zasadzie nawigacji w ogóle nie włączaliśmy, po prostu kierowaliśmy się na nasz instynkt, wiedzieliśmy, że tą drogą trzeba dojechać i tyle. I ku naszemu wielkiemu zdziwieniu okazało się, że to miasto, które miało być małą mieściną, przynajmniej tak nam się wydawało, okazało się naprawdę bardzo dużym miastem, które jest moim zdaniem pod względem infrastruktury bardziej rozwinięte niż Dumaguete, w którym mieszkam, no i na pewno ma więcej centrów handlowych niż Dumaguete. Ale o tym opowiem za moment. No i słuchajcie, dojechaliśmy. Jesteśmy w Roxas, czyli na północy wyspy od Iloilo na ostatnim punkcie. Właśnie jak widzicie, siedzimy sobie w restauracji, zamówiliśmy jakieś napoje, bo po prostu jest bardzo, bardzo gorąco. Znaleźliśmy już też nocleg, pokażę Wam ten nocleg później. Zostaniemy tutaj jedną noc i jutro się zbieramy w dalszą podróż. Ja w tym momencie na razie kończę, bo czekam na mojego drinka, czekam na jakiś napój i później się widzimy. Pokażę Wam jeszcze restaurację, jak wygląda. Zaraz po tym, jak znaleźliśmy nocleg, udaliśmy się już na nogach na drugą stronę ulicy i szukaliśmy jakiejś restauracji na kolację, na jakiś napój, na jakiegoś drinka, żeby cokolwiek jakoś miło spędzić czas. I tu było kolejne nasze wielkie zdziwienie, ponieważ okazało się, że całe wybrzeże jest wypchane dosłownie restauracjami, barami, czyli jeden za drugim barem można było coś nowego znaleźć. Oczywiście jak to miejsce turystyczne i tak samo miejsce na wybrzeżu słynie z tego, że wszędzie dostępny jest seafood, czyli owoce morza, od ryb po różnego rodzaju inne produkty. Pierwszy restaurację, którą znaleźliśmy, siedliśmy sobie tylko i wyłącznie, żeby się czegoś napić, odpocząć chwilę, połączyć się z siecią Wi-Fi i zobaczyć nowości na świecie. No oczywiście też chcieliśmy napisać naszym rodzinom, że wszystko jest ok, że dojechaliśmy na miejsce i że już odpoczywamy w hotelu. Miejsce okazało się naprawdę bardzo fajne, ale akurat z limitowaną ilością jedzenia. Bardziej taka, można powiedzieć, kawiarnia, czy taka mała imprezownia, tylko i wyłącznie, żeby się zrelaksować. Dlatego później poszukaliśmy czegoś innego. No i słuchajcie, daleko nie musieliśmy szukać, ponieważ dosłownie jakieś 40 metrów dalej znalazła się naprawdę bardzo fajna restauracja z bardzo dobrym seafoodem, bardzo ogromnym wyborem tego seafoodu, co nas zaskoczyło i cenami naprawdę dużo lepszymi niż w Dumaguete. A dodatkowo był piątek i wiedzieliśmy, że za 30 minut zacznie tam grać muzyka na żywo, więc postanowiliśmy, że tam zostaniemy już na większość wieczoru. I tutaj jeszcze, słuchajcie, nagram Wam jakieś takie delikatne ujęcia, żeby Wam pokazać mniej więcej jak to wygląda. Oczywiście jak widzicie wszystkie świeże produkty, można sobie wybrać dosłownie co chcecie i to będzie dla Was przygotowane. Tak może dla przykładu mogę podać, że na przykład ten homar, którego widzicie po lewej stronie w tym momencie na ujęciu, no może nie dokładnie teraz, ale za moment. O, właśnie ten. Słuchajcie, może tego nie oddaje wielkość, ale naprawdę był olbrzymi i kosztował w przeliczeniu na polskie mniej niż 100 zł. Za oczywiście świeżego, przygotowanego przez kucharza dla Was.
I tutaj już kolejne ujęcia, żebyście zobaczyli, jak wygląda restauracja. Naprawdę bardzo przyjemnie się siedziało, mieliśmy akurat takie sofy pod sobą. Wybraliśmy chyba jedno z najlepszych miejsc, bo przyszliśmy tam zdecydowanie wcześniej niż reszta ludzi. Zresztą tak jak teraz dalej widzicie, nie ma aż takiego wielkiego ruchu. Zamówiliśmy sobie kubełek piwa, który kosztował w przeliczeniu na polskie za 6 piw. Kosztowało to około 32 zł, więc też cena naprawdę bardzo atrakcyjna. No i oczywiście, jak widzicie, to miejsce ma naprawdę ogromny potencjał. Jest zdecydowanie większe niż myślałem. Na pewno muzyka na żywo tam jest częściej niż tylko raz w tygodniu i podejrzewam, że tam naprawdę też się odbywają całkiem niezłe plenerowe imprezy. Natomiast my akurat, może to było poza sezonem, może nie. Nie wiem, nie trafiliśmy akurat na taką wielką imprezę. Co oczywiście nie zmienia faktu, że było naprawdę bardzo przyjemnie i miło spędziliśmy czas. No ale oczywiście czym by była nasza wyprawa, jeżeli nie odwiedzilibyśmy typowo filipińskiej dyskoteki. Przez całkowity przypadek dowiedzieliśmy się, że znowu 40 metrów dalej znajduje się typowo filipińska dyskoteka, na której na pewno jest muzyka na żywo, na której jest dyskoteka, na której ludzie się bawią i ona jest typowo lokalna. I naprawdę, słuchajcie, przyznaję, impreza była chyba najlepsza z tych wszystkich. Tańczyliśmy, bawiliśmy się, naprawdę super impreza. Może tylko i wyłącznie na początku było troszeczkę niezręcznie, ponieważ wszyscy oczywiście na Ciebie patrzą, jeżeli jesteś obcokrajowcem, szczególnie na tego typu lokalnych imprezach. Natomiast po paru godzinach, paru piwkach wszystko się oczywiście zmieniło i z każdym przybijaliśmy piątkę, z każdym się bawiliśmy, każdy się pytał, skąd jesteśmy i co tutaj robimy. I oczywiście tutaj w ramach wyjaśnienia, słuchajcie, tego typu imprezy są jak najbardziej bezpieczne, lokalna społeczność na każdej wyspie jest naprawdę bardzo uprzejma i miła, zresztą to jest najbardziej popularne właśnie na Filipinach, tak spędzać czas. Witam was z dnia kolejnego, słuchajcie, jesteśmy... Kuya, it's okay, just give me finish video, okay? Witam was z dnia kolejnego. Słuchajcie, wstaliśmy i pojechaliśmy jeszcze na takie ruiny, które się nazywają ruiny Alcatraz, tak? To jest przynajmniej taka lokalna ciekawostka. Jak widzicie, te ruiny są za mną. To jest najprawdopodobniej jakiś stary resort, który kiedyś tutaj miał być wybudowany, ale nigdy tego nie skończyli. Jest po prostu taka ściana totalnie betonowa, która się ciągnie za mną. No i widok na plażę. W sumie nie ma nic jakiegoś takiego rewelacyjnego, ale zawsze to jest jakaś taka ciekawostka nowa. A to było tylko i wyłącznie 1,5 kilometra od naszej lokalizacji, którą zresztą wczoraj siedzieliśmy, słuchajcie, tam, na tej plaży, albo za rogiem gdzieś tam dalej. Nie pamiętam dokładnie, ale tak czy inaczej idziemy dalej i za chwilę będziemy się w ogóle zbierać. Jak tylko to przejdziemy, jedziemy na stację benzynową zatankować do pełna i już kierunek z powrotem na Bacolod, ale najprawdopodobniej inną trasą. Zobaczymy, ile kilometrów nam wyjdzie, jak długo to będzie trwało. Także widzimy się za moment. Fajny widok na całą zatokę. How is it? And you guys like it? Hot. Hot, yeah. It's hot down there, but it's not electric. Yeah, exactly. Kuya, I tell you 5 times already. I can do it by myself. Thank you. No i oczywiście nie marnując czasu ruszyliśmy dalej w drogę, bo mieliśmy akurat kawałek do pokonania, szczególnie, że tego samego dnia chcieliśmy się dostać już na wyspę Bacolod, żeby nawet wrócić po zmroku, ale kolejnego dnia mieć czas na dużo dłuższą przygodę. I tutaj pewnie wielu z Was zapyta, dlaczego tak krótko, dlaczego tylko 3 dni, jak można było więcej dni spędzić w trasie. Oczywiście, my mieliśmy akurat limitowany czas i dodatkowo, słuchajcie, zbliżał się Holy Week, czyli oczywiście święta na Filipinach, a te święta związane są z tym, że wszyscy wyjeżdżają i jest większy ruch.
No i słuchajcie, jesteśmy już w Dumangas. Dosłownie za mną, tam co widzicie, jest port, z którego się dostajemy do Bacolatu. Jeszcze dzisiaj chcemy wrócić do Bacolatu, chcemy tam przenocować, ponieważ jutro chcemy zrobić taką dłuższą trasę przez góry na wyspie już Negros, czyli na tej wyspie, na której mieszkamy, tylko że tak jakby po północnej stronie. Więc jutro będzie naprawdę bardzo fajna trasa przez góry, bardzo dużo punktów widokowych. Zresztą widzieliście już to chyba niektóre punkty widokowe nawet na moim vlogu, jak byliśmy ostatni raz w Bacalocie. No a teraz jeszcze, bo dzisiaj tak naprawdę nawet obiadu nie jedliśmy, tylko jakieś takie śniadanie z 7-Eleven, więc zatrzymaliśmy się w takiej restauracji, można powiedzieć, bardzo blisko portu i chcemy coś tutaj sobie zjeść na szybko i udać się na prom. Prom najprawdopodobniej odpływa co godzinę, my już pewnie wrócimy po zmroku do Bacalotu, ale tam już mamy bardzo króciutką trasę, bo to jest dosłownie parę kilometrów tylko, żeby z portu wyjechać i najprawdopodobniej udamy się do tego samego hotelu, jeżeli będą mieli wolne pokoje, bo cena była naprawdę bardzo dobra i no i nie będziemy musieli niczego szukać, już wiemy jak tam jest, wiemy, że jest Wi-Fi, wiemy nawet, że jest basen, więc będzie warto tam wrócić. Ja wam jeszcze pokażę, jak tutaj wygląda góra tej restauracji, bo Eddie mi powiedział, że jest bardzo fajny punkt widokowy. Nie wiem, czy tutaj ktoś jest, chyba nie ma nikogo. Więc słuchajcie, zobaczmy sobie. O, całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Tak jak widzicie, tam przed nami jest port. I taki punkt widokowy. A tam co widzicie jest Iloilo. Podobno jakieś 20 km stąd. I tutaj jeszcze drobne małe wysepki po drodze. I restauracja. Sobie zobaczcie jeszcze menu. Ja zamówiłem king size hot dog. Ciekawy jestem, co tu będzie. Cena jest no, naprawdę bardzo atrakcyjna. German sausage. Jesteśmy już w porcie, czekamy na załadunek. Ogólnie trochę zamieszania jest, bo nie wiadomo gdzie jest kolejka, kazali nam jechać do początku, wjedziemy do początku, tam niby jest parking osobny na motory, ale nie wiadomo czy te motory w ogóle tutaj płyną do tego Bacalotu, czy też nie. No tak czy inaczej tutaj czekamy, powiedział nam, że na pewno będziemy mieli miejsce na promie, no bo motory są małe, więc pewnie o 5 wypłyniemy do Bacalotu, 2 godziny, czyli będziemy o 7. Coś mi się nie wydaje, że to o 5 odpłynie, bo jest już za 10 piąta. Za 15 piąta, a dopiero zaczęliśmy pakować samochody, więc nawet połowy łodzi jeszcze nie ma zapakowanej, więc będzie zamieszanie. Curious if this truck also pay per bike, because we have like 300 on No i słuchajcie, mamy łóżka na promie.
No i słuchajcie, to już ostatni dzień naszej wycieczki. Właśnie się szykujemy do wyjazdu. Chłopaki jeszcze są u góry. Tam robią jakieś swoje rzeczy. Ja już zszedłem na dół, żeby przepakować motor, no bo tutaj mam akurat brudne ciuchy, tutaj mam czyste, więc musiałem trochę rzeczy pozmieniać w aranżacji tego, ale już skończyłem i za chwilkę jedziemy. Jedziemy pierwsze do, słuchajcie, do San Carlos. Będziemy przejeżdżać przez góry, więc widoki będą naprawdę super fajne. Fajne serpentyny. Jedna z lepszych tras moim zdaniem na Negrosie. Ogólnie będą widoki nawet na 2 różne wulkany, 2 różne góry po różnych stronach, więc sobie to oglądacie, na pewno Wam to puszczę i troszkę więcej Wam na ten temat opowiem. A skoro, słuchajcie, jestem przy skuterach, akurat motorach, to Wam pokażę, czym dokładnie jedziemy. Tak jak widzicie, to jest NMAX 155. To jest Honda Click 125 i to jest Honda TMAX, troszeczkę taka przerobiona na taki cafe racer, czyli taki bardziej, można by powiedzieć, taki niedzielny motocykl. Oczywiście najwygodniejszym z tych motorów jest NMAX, no bo jest największy, największej pojemności. Później to pewnie będzie, w zależności od tego jak się siedzi, ale chyba raczej mój, no i ten Max na sam koniec, no bo on jest po prostu najmniej wygodny, chociaż patrząc na, słuchajcie, na wielkość kół i opon, no to powinno się nim lepiej jechać niż takim moim. Chociaż, słuchajcie, ja naprawdę nie narzekam. Zrobiliśmy już chyba no ponad 400 km, albo nawet no z 450 przynajmniej kilometrów i naprawdę mi się bardzo dobrze jedzie. Tyłek mnie nie boli, o dziwo. Tylko jedyny problem jaki miałem, to słuchajcie, to że musiałem sobie zabandażować słuchajcie, nogi, ale tylko dlatego, bo po prostu nie mam długich spodni, a chcę chronić przed słońcem moje czerwone, jak widzicie, miejsca, które dosłownie pieką, ale smarowałem je cały czas, więc teraz powinno być ok. Dobra, ja czekam na chłopaków i się zbieramy powoli. Oni gdzieś są tam u góry, chyba na ostatnim piętrze w tym hotelu. I tutaj jeszcze sprecyzowanie tego, co przed momentem powiedziałem, a mianowicie, słuchajcie, moje nogi były tak czerwone, że musiałem je owinąć bandażem. Oczywiście to chodzi o oparzenia słoneczne. Miałem krótkie spodenki, które wiatr cały czas podwiewał do góry i te miejsca, które normalnie nigdy nie były opalane przeze mnie, stały się naprawdę bardzo czerwone. Teraz już po powrocie zacząłem oczywiście dalej smarować, no ale tak czy inaczej skóra musiała zejść, musiała się zmienić, więc no troszeczkę przez to odcierpiałem. Ale tak jak obiecałem Wam w poprzednim odcinku, słuchajcie, dzisiaj bardziej się skupię o tym, żeby powiedzieć Wam, jak zorganizować sobie tego typu wyjazd. No mianowicie, słuchajcie, to nie jest naprawdę skomplikowane. Pierwsza kwestia, jeżeli myślicie w ogóle o tym, żeby w jakimś sposobem w ogóle przywieźć swój motor na Filipiny albo go wysłać, to totalnie o tym zapomnijcie. To jest naprawdę zbyt drogi interes, żeby wysyłać go na Filipiny, szczególnie, że nie da się dojechać na Filipiny drogą lądową, bo oczywiście Filipiny to kraj wyspiarski. Najlepszym rozwiązaniem jest po prostu znalezienie wypożyczalni, która wypożyczy Wam bardzo duży skuter, czy też bardzo duży motocykl, taki jaki wyłącznie potrzebujecie. Ale też tak jak wspominałem wcześniej, słuchajcie, naprawdę na tych drogach nie jeździ się bardzo szybko, więc wszystko, co jest w pojemności 200 cc albo nawet mniejsze, wystarczy Wam, bo pamiętajcie, chodzi o przygodę, chodzi o poznawanie ludzi, to nie tylko chodzi o to, żeby jechać cały czas w trasie. Kolejna sprawa, słuchajcie, to ile czasu macie. Pamiętajcie o tym, że Filipiny to tak samo właśnie kraj wyspiarski, czyli nawet jeżeli objedziecie sobie jedną wyspę, którą spędzicie na to 2 dni, musicie przedostać się promem na kolejną wyspę. Te promy nie kursują czasami regularnie, więc trzeba wiedzieć kiedy, na który prom się dostać. Trzeba po prostu to najlepiej przygotować wcześniej, wiedzieć mniej więcej kiedy te promy odjeżdżają, żeby nie marnować czasu na przykład pół dnia, tylko i wyłącznie siedząc w porcie i czekając na kolejne połączenie. Poza tym ludzie i cała lokalna filipińska społeczność jest naprawdę bardzo miła i uprzejma i za każdym razem Wam pomoże. Jeżeli cokolwiek by się stało z motocyklem, naprawdę słuchajcie, znajdziecie kogoś, kto Wam pomoże, kto Wam doradzi, ewentualnie naprawi przebitą oponę. Ceny naprawdę nie są wysokie, zawsze znajdzie się jakiś samochód, żeby na przykład dostarczyć ten motocykl do pierwszego lepszego serwisu, jeżeli coś by się stało. Ale oczywiście mówimy tutaj o wypożyczonych skuterach, czy motorach, więc z tym raczej nie będzie problemu, bo one są przeważnie nowe i w bardzo dobrym stanie. Kolejna kwestia, słuchajcie, to najlepiej podróżować w kilka osób, albo przynajmniej 2 osoby, bo jeżeli na przykład przebijecie oponę gdzieś pomiędzy 2 wioskami, gdzie naprawdę nie ma nikogo, nie ma niczego, jest bardzo limitowany ruch uliczny, to druga osoba zawsze może podjechać do najbliższej miejscowości i tam zamówić kogoś, żeby przyjechał i na przykład naprawił oponę. To ceny naprawdę nie są wysokie, spokojnie można załatwić i w każdej wiosce na pewno znajdziecie sklep wulkanizacyjny.
Jeżeli chodzi o okres, bo też pewnie pytanie będzie najważniejsze, jest, słuchajcie, pora deszczowa, jest pora sucha. Natomiast na Filipinach to, co zauważyłem przez ostatnie 8 lat, to termin tej pory deszczowej cały czas się zmienia i nie ma czegoś takiego, że na przykład w tych i w tych miesiącach będzie padało cały czas. Nie można czegoś takiego ustalić. Można ewentualnie przewidzieć, że w tym okresie będzie więcej deszczu albo mniej. Natomiast Filipiny ogólnie jest takim krajem, że pora deszczowa to nie jest tak, że pada cały dzień przez tydzień i naprawdę w ogóle słońce nie wychodzi. Tylko przeważnie na przykład pada właśnie nocami i ten deszcz jest bardzo obfity, ale tylko i wyłącznie nocami. W ciągu dnia i tak temperatura jest na tyle wysoka, albo ten deszcz jest na tyle mały, że spokojnie możecie podróżować. I teraz słuchajcie, jeszcze najważniejsza sprawa, czyli ogólnie wasze prawo jazdy. Jeżeli macie polskie prawo jazdy na motocykl czy też na samochód, spokojnie możecie z niego korzystać tutaj na Filipinach. I to oczywiście to jest limitowane, to jest najprawdopodobniej przez 30 dni, no ale taki jest mniej więcej okres wakacyjny, więc jeżeli przelecicie na Filipiny, spokojnie możecie coś wypożyczyć, pokazać takie lokalne prawo jazdy i policja też z tym nie będzie miała problemów. A jeżeli, słuchajcie, chodzi o pytania odnośnie ruchu drogowego, to zapraszam was na mojego vloga, bo nagrywałem już kilka odcinków na ten temat. No i słuchajcie, zatrzymaliśmy się w górach na kawusie lokalną. Jesteśmy w jednym z najwyższych punktów tutaj. Jest naprawdę bardzo przyjemnie. Zresztą tutaj ogólnie co 5, 10, 15 metrów dosłownie jest jakaś restauracja, bo są niesamowite widoki na wodospad, na wszystkie góry naokoło. Zresztą pokażę wam w środku, jak to wygląda. Zapraszam. No i słuchajcie, warto teraz przejść do najważniejszej kwestii, czyli podsumowania naszych wydatków przez te 4 dni, które spędziliśmy na motorach. Najdroższym wydatkiem oczywiście były noclegi i z tym się liczyliśmy. Mieliśmy zawsze pokoje 3-osobowe, spędziliśmy też 3 noce w 3 różnych hotelach i wyszło to mniej więcej 2200 peso na głowę. To jest oczywiście w przybliżeniu około 200 zł za 3 noclegi na osobę. Kolejny wydatek, słuchajcie, to jest paliwo. Paliwo na Filipinach obecnie jest tańsze niż w Polsce i przeliczyłem to mniej więcej tak, że musiałem zatankować około 16 litrów. Czyli liczmy, że 65 peso za litr, wyszło około 1000 peso za całą podróż, 4 dni, co pokonaliśmy około 800 km. W przeliczeniu na polskie będzie to około 80 zł za całą wyprawę na paliwo. Kolejny wydatek, który był, można powiedzieć, dodatkowy, to były promy na sąsiednią wyspę. I to, powiedzmy tak, policzmy, że to jest też kolejne 1000 peso w 2 strony, żeby dostać się do Iloilo i wrócić. Czyli kolejne 80 zł. No i ostatnia kwestia to kwestia jedzenia. Słuchajcie, i tutaj naprawdę mogą być ogromne rozbieżności. My tak mniej więcej wydawaliśmy około 1000 peso, czyli 80 zł na dzień. Natomiast oczywiście można jeść zdecydowanie taniej, albo można jeść zdecydowanie drożej. To wszystko zależy od tak naprawdę osoby, co chcecie kupić, w jakich restauracjach chcecie jeść. Jeżeli byście się stołowali tylko i wyłącznie w filipińskich tanich restauracjach, to można by to jeszcze podzielić przez połowę przynajmniej. I to już nawet wliczając wodę i inne napoje. Po prostu jest dużo taniej. My na przykład poszliśmy też do Wikinga na kolację, czyli tak jak wam tłumaczyłem w poprzednim odcinku, gdzie wydaliśmy na przykład 888 peso tylko i wyłącznie za kolację, ale oczywiście tego nie wliczam, bo to był taki dodatek wyjątkowy. Nas to po prostu dużo więcej nie kosztowało, natomiast nie każdy musi z czegoś takiego korzystać. Nikt z nas nie wypożyczał skutera ani też motoru. Wszystkie te skutery czy motory, na których widzicie jedziemy, to są nasze, więc mogliśmy ten wydatek całkowicie odjąć. Natomiast jeżeli ktoś by przyjeżdżał wakacyjnie i chciał wypożyczyć skuter, przykładowo taki skuter, na którym ja jadę, ten Honda Click 125, wypożyczenie takiego skutera na dzień to jest około 500 peso. Oczywiście jeżeli wynajmujecie go na tydzień, to ta cena będzie schodziła, będzie mniejsza. Natomiast trzeba o tym pamiętać, że jeżeli oczywiście to będzie dużo większy motocykl, jakaś powiedzmy 600 czy 300, no to ta cena może być nawet 1000 peso za dzień. Podejrzewam, że gdybyście brali na tydzień, no to można zejść z tej ceny jeszcze niżej, no ale to musicie oczywiście sobie wliczyć w ten cały wyjazd. No i oczywiście te wszystkie ceny, można powiedzieć, są modułowe, czyli po prostu jeżeli my to zrobiliśmy przez 3 noclegi tylko i wyłącznie, a ktoś by to zrobił przez 6 noclegów, to mógłby sobie to po prostu pomnożyć 2 razy i pewnie by wyszło podobnie.
No i słuchajcie, jesteśmy w kolejnym miejscu. Zatrzymaliśmy się tylko i wyłącznie na chwileczkę, żeby napić się wody, podziwiać widoki, bo jest co? Kolejna plaża w rejonie. W zasadzie teraz zostało nam tylko 100 km do Dumaguete, więc jedziemy już cały czas wybrzeżem. Co prawda ta droga nie jest cały czas przy samym wybrzeżu, też ona się zmienia, czasami jest troszkę dalej od plaży, no ale tutaj chciałem wam pokazać mniej więcej jak to wygląda. Chłopaki odpoczywają chwilę i jedziemy dalej. No i moi drodzy, dochodzimy praktycznie do końca naszej wycieczki. Zostało nam tylko przejechanie około 150 km prostą drogą, bez żadnych skrętów. Dosłownie udawanie się wybrzeżem, tylko i wyłącznie w jednym kierunku, żeby dostać się do Dumaguete, czyli tej miejscowości, z której pochodzimy. Ja z całego serca dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał się odcinek. Jeżeli macie oczywiście jakiekolwiek pytania, zostawcie je w komentarzach, a ja z wielką przyjemnością na nie odpowiem. Dziękuję też wszystkim tym, którzy wspierają nas na Patronite, wstawiają wirtualną kawę, czy nawet na YouTubie. Naprawdę dziękuję wam, bo wspieracie ten kanał, pomagacie nam zorganizować kolejnego typu wycieczki. I w tym momencie żegnam się już z wami, dziękuję bardzo jeszcze raz, życzę wam wszystkim wesołych świąt, bo to jest akurat okres świąteczny i filmik najprawdopodobniej będzie opublikowany w piątek, więc akurat będziecie mieli czas, żeby go sobie na spokojnie oglądać przez weekend. Pozdrawiam was serdecznie z Filipin, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku już za kilka dni.